imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj, słuchajcie, pierwszy odcinek, mam nadzieję, kolejnej serii na naszym kanale, a chodzi tutaj oczywiście o Denko. Denko, czyli produkty, które nam się skończyło i czy coś polecamy, czy coś wyrzucamy i zapominamy. Dobra, Monika, może zacznij od pierwszego produktu, bo Ty masz tutaj po prostu... Ja mam dużo. Jak zawsze, Monika ma dużo. No Ja mam właśnie. dużo. Dobra, zaczniemy, będziemy szły krokami pielęgnacji mniej więcej. Zaczniemy od Zmyjek. zmyjek i zacznie Martyna. A jednak ja. A jednak Martyna zacznie. Dobrze. No tak, bo nie mamy oleju, ale za to mamy masełko. Masełko mam z Clean It Zero Vanilla Co. Bardzo popularne swojego czasu. Myślę, że na polskim rynku wiele osób korzystało z tego. Ja byłam z niego zadowolona. Fajnie domywał mi makijaż, który po prostu, no, lepiej, nie, może nie domywał tak super, ale na pewno lepiej niż inne produkty. A chodzi mi tutaj najbardziej o tusz. Bo niestety te tusze w Korei, to jak się przykleiły mi do rzęs, to nie chciałam. Nie, no nie chcę odejść. Martyna ma z tym duży problem. Ale to jest śmieszne, że ja na przykład nie, więc nie wiem o co chodzi. No właśnie, Monika nie ma z tym problemu, a ja po prostu musiałam kupić specjalny zmywacz do tuszu, żeby po prostu odkleić ten tusz z moich rzęs. Dlatego jak na razie myślę, że ten chyba sobie najlepiej radził, chociaż i tak nie domywał do końca, nie? Kupiłabyś jeszcze raz? Wiesz co, może kiedyś jakbym potrzebowała, raczej nie jest to taki produkt taki pierwszej potrzeby i takiego pomyślunku, że chciałabym. Może bym, jeżeli miałabym gdzieś jechać na wycieczkę, bo jednak te balmy dużo lepiej się sprawdzają niż na przykład oleje, bo jednak olej to jest strach, żeby wziąć. Nie polecamy. Teraz czas na pianki. Ja tutaj mam dwie pianki, właściwie jedną pełnowymiarową z marki, która wydaje mi się za granicą nie jest znana, S Nature, a jest to marka bardzo popularna w Korei i to jest pianka ryżowa. Ma tutaj ekstrakt z ryżu i też dodatek czerwonej fasoli. Dla mnie ta pianka była naprawdę ok, to jest taka pianka dla każdego moim zdaniem. Martyna ma swoją opinię na ten temat, ale ja myślę, że to jest pianka, która sprawdzi się osobom z tłustą skórą normalną, mieszaną. Przy skórze suchej, no to już pewnie zależy. Znaczy była spoko, ale nie czułam tego nawilżenia, jak mam przy innych markach, na przykład to Mamio bardziej mi się sprawdzało, bo dawało jednak większe nawilżenia, chociaż bardziej oczyszczało, a jednak wolę mój żel z Round Lava. Tak. Czy kupiłabym ten produkt ponownie? Myślę, że tak. Ale czy to jest coś, co bardzo chcę kupić teraz, zaraz? Nie. I tutaj pianka, która pojawia się w moich ulubieńcach, Be Plain Mung Bean Cleansing Foam. To jest próbka, ile tutaj jest? 40 ml. Potem Ja na zużyłam początku dałam tobie. Tak, właśnie dostałam ją od Martyny i potem przejęłam od Martyny tą piankę całą pełnowymiarową, więc tak, ją wykończyłam. Czy kupiłabym ją? Myślę, że tak. Że wracasz do niej? Tak, bo już właśnie mi się kończy ta duża, więc myślę, że może ją sobie zakupię do Polski, chyba że wypróbuję coś nowego, zobaczymy. Dobrze, zobaczymy, no bo ja raczej, wiecie, ona jest mechaniczna. Ona ma te drobinki, które Ona jednak jest- podrażniają moją Tak, skórę. raczej dla osób z cerą tłustą albo mieszaną. Właśnie. Dobra, kolejny produkt to jest toner. I ja mam moje toner padsy z Mediheal Collagen Ampoule Pads. I ja naprawdę je lubiłam. Lubiłam je i pewnie do nich jeszcze wrócę. Bardzo fajnie nawilżają, bardzo fajnie tak ujędrniają naszą skórę. Są bardzo delikatne, więc dla delikatnych skór, które nie mają raczej większych problemów, żeby je gasić, a mają tylko ładnie ujędrnić, to ja myślę, że są bardzo fajne. Właśnie moja mama jest z nich zadowolona. Kupiłam je też przez to, że Martyna dała mi kiedyś do spróbowania tam parę tych padów i stwierdziłam, że mogą być fajne właśnie dla nawet osoby troszkę starszej i moja mama jest bardzo zadowolona z nich. Tak, czyli dla skóry dojrzałej jak najbardziej, tym bardziej, że kolagenowy produkt, więc ujędrniający naszą skórę. Fajnie. Tonery. Jeden z moich ulubionych toner paców, to ja też zacznę od Mediheal. I właśnie Martyna lubi chyba te najbardziej? Tak, te najbardziej. Jak na ten czas, a ja te właśnie Madeka Society Blemish Pad. One naprawdę super mi się sprawdziły i myślę, że
planuję kupić kolejne opakowanie przed lotem do Polski, właśnie kupię sobie. A, to ja nie powiedziałam, ja też raczej w przyszłości na pewno kupię. Mówiłaś. Tak? Mówię? Tak. No, dobra, no to się wytnie. Aha. I teraz tak na szybko, ja mam tych toner padsów dość sporo, Abib je bym kupiła jeszcze raz, mimo tego, że są troszkę małe, to naprawdę po porównaniu, spróbowaniu też innych, myślę, że są ok, więc jakby były na promocji, bym je kupiła. B-Plane, Cicatrol Blemish Pad, kupiłabym je, są duże. I fajnie, jak miałam trądzik, mi wyskoczyły, naprawdę miałam tak tutaj wszędzie wysypane, to ich używam jako takiej mini maseczki i super się sprawdzały. Też Dr. G Greenmite, które pojawiają się, chyba wszystkie te toner padsy pojawiają się w naszych filmiku o toner padsach. Tak, właśnie. Tak, więc ja je tak powoli wykańczałam. Czy te bym Już kupiła? myślałam, że nigdy ich nie wykończysz. Ja też tak myślałam, jeszcze trochę mi zostało. Tych bym raczej nie kupiła. Nie. Jakoś nie ma rewelacji, No, mówisz? takie okej były, ale nie. Ale jakby coś, to są produkt wegański, więc dla osób, które, jeżeli nie ma innych wegańskich, to... Tak. Jak nie ma innych wegańskich, one są okej, ale no moim zdaniem też były dość tanie, więc to było fajne, ale na zagranicznym rynku nie wydaje mi się, że są aż tak tanie, więc jeśli idzie o cenę i działanie, to działanie było znikome. Aha, no dobra. Takie lekko nawilżające. No to jednak nie. Jednak nie. I tutaj mam toner z Etude Sundong Relief Toner. Malatka prawie troszkę. No i tutaj w ogóle kocia sierść mi się przykleiła. Naprawdę używałam tego toneru bardzo długo, okropnie długo i w końcu go skończyłam. On był bardzo fajny. To nie była jakaś taka rewelacja, jakiś taki produkt, który odmienił moje życie, ale to był produkt, który zupełnie mnie nie podrażnił. Używałam go i nie miałam żadnych problemów skórnych. A czyli taki tak naprawdę idealny toner, taki jeżeli Tak, już... począteczek. Taki początek i od czasu do czasu, jak już wszystko Cię podrażnia, wszystko Ci dokucza, to używasz tego. Tak, i on był naprawdę fajny pod tym względem i jego troszkę można porównać do tego toneru z Roundlab Docto, jeśli idzie o taki basicek, chociaż Docto jednak wygrywał z tym. Bo z wodnych takich właśnie nie toner padsów, a tonerów, to ja właśnie zdobiłam mój toner z Roundlab Docto, o którym wspomina Monika, i ja prawdopodobnie raczej muszę zobaczyć, kiedy będzie promocja, to wtedy mam zamiar go dokupić, bo to był toner właśnie, tak jak Monika wspomniała, taki właśnie dobrze nawilżający, ale zarazem bardzo delikatny, bo Tak. nie miał żadnych dodatkowych funkcji, więc o to, żeby ukoić w takie dni bardzo wysypowe, bardzo takie bolące, to był idealny. Tak, a jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego toneru, to mamy cały filmik o Roundlabie, więc Jest. zapraszamy. Dobrze, to teraz przejdziemy do ampułek, serum i esencji. Wszystko naraz, ale tak będzie najlepiej. Może zaczniemy od mojej ulubionej, którą kończyłam, ale nie wykończyłam. Tak, chyba pełną butelkę czegoś. Jesteśmy razem. Tak, moja ulubiona, której właśnie, to jest dobrze powiedziane. Skończyłam, ale nie wykończyłam. No nie mogę tego, no. Po prostu 3 razy podchodziłam do tego produktu i przepraszam bardzo, ale miałam taki wysyp na twarzy, takich grudek na twarzy, które miałyby wyjść, ale do końca nie wychodziły, miałyby wyjść i tak sobie były na tej twarzy takie czerwone kropki. Tak, Martyna tutaj może być jedyną osobą, która ma problem z tym serum, bo ja na przykład mi się zawsze wydawało, że to jest takie serum dla mnie okej, to nie jest taki szał, ja nie wiem, ale na przykład to jest serum, które może być spoko dodatkiem, może być spoko dla młodszych osób. Zawsze mi się tak wydawało, że to jest serum, z którym czy tam ampułka, przepraszam, z którym nikt nie będzie miał problemu, ale okazuje się, że można mieć może jakąś taką reakcję alergiczną na wąkrotkę azjatycką. Nie na wąkrotkę, bo ja w innych produktach używam tą wąkrotkę Nie wiadomo azjatycką. dlaczego. Ale po prostu nie wiem, no ja mam tak specyficzną skórę, że ona mi od razu zareagowała na tą ampułkę i może to jest właśnie rada dla innych osób, które mają problemy w wysypie. Może nikt nie pomyślał o tym. Ja też nie pomyślałam, że ja będę miała z tym problem. Ale Nie po ma prostu pewniaków, nie ma pewniaków. usuwałam inne produkty, a nie myślałam o A tym. tak, a jak Martyna go wywaliła ze swojej pielęgnacji, Od to razu- o, spoko.
I to faktycznie nie tylko raz, tylko próbowałaś, miałaś te 3 podejścia, o czym wspomniałaś i za każdym razem to samo, więc no niestety to jest ta ampułka. Bo to jest taka delikatna, jak Monika wspomniała i jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o dodatkowe nawilżenie, nie robi Ci rewelacji na twarzy, ale powiem Wam szczerze, nie no, leży teraz, będzie pewnie czekała na moją siostrę, żeby wypróbowała, zobaczy czy jej się spodoba, jeżeli nie, no to... Jak nie, to ja przyjmę, No. zużyję. Dla mnie ta ampułka była naprawdę okej i właściwie tylko tyle. To nie jest zła ampułka, czy kupiłabym ją ponownie? Myślę, że nie. Znaczy znając na przykład po szorcie od Moniki już wiadomo, że ona nie jest 100% wąkrotą azjatycką, więc... Co jest jakby oczywiste. No, ale po prostu większość mogłoby tak myśleć i no, są tam miejsca, rzeczy, które mogą jednak nas zapychać i trzeba na to uważać. Tak. Dobrze, kolejne produkty. Za to, o właśnie, to tutaj jest prawie wykończony produkt, daję go tutaj, bo to już jest taka końcówka, że naprawdę 2-3 użycia już go nie będzie. To jest Toriden Dive In i jak na początku myślałam, że to taka dupa, że tak naprawdę nic nie robi, po co to jest, ale powiem Wam szczerze, w porównaniu do tego naprawdę dla mnie to jest fajny boost nawilżenia, daje właśnie dodatkową warstwę tego, czego mi najbardziej brakuje, czyli nawilżenia. Tak, i to jeszcze ja używam przez jakiś czas tej ampułki i też nie byłam taka bardzo zachwycona nią, ale po dłuższym czasie, jak sobie myślę, że są rzeczy, które naprawdę teraz jak mam taki wysyp, jak mnie dużo rzeczy zaczęło podrażniać, Właśnie- to w ogóle nie. No Bo to- mnie już wtedy zaczęło wysypywać, jak jej używam i ona była naprawdę fajna i moja skóra była taka spokojna po niej. Właśnie, jeżeli wszystko musicie usunąć, to prawdopodobnie u Was w pielęgnacji zostanie jako ostatnie do usunięcia. Tak. I to daje nam ten boost nawilżenia, którego potrzebujecie i nie obciąży Waszej skóry. I to jest fajna ampułka i mamy jeszcze jedną z Toridena, którą zużyłyśmy na pół, tą zieloną i Ja też była jeszcze ją bardzo... mam, A jeszcze mam więcej i ją także Jeszcze używam, masz. więc będzie przy następnej A to okazji. będzie przy następnej. Przy następnej. Przy następnej. Tak, i czy wrócę do tego? Jeżeli będzie w promocji i jeżeli będzie to tak, bo mi to pomaga. Powiem Ci, że ja też bym sobie z chęcią kupiła całą, więc jak kiedyś będzie... A nie jest w promocji teraz właśnie? Nie gadało? Ja nie gadałam, ostatnio Ci wysłałam, że była w promocji i jeszcze dodatkowa Musimy ta, zobaczyć. poczekaj. Jak będzie, to możemy kupić No, na to spółę. możemy kupić. Bo ja tak właśnie stwierdziłam, że muszę sobie chyba coś do Polski takiego wziąć, wiesz, Tak. do nawilżenia jeszcze. No właśnie. Bo moja skóra, jak mieszkałam w Polsce, tak nie czułam, ale jednak jak masz tą zmianę klimatu, to mam taką Sahary Desert, jak jadę. Wiecie, co jeszcze jest ważne w tym, że można właśnie z innymi kosmetykami mieszać to. Tak, I bo ona nie tego- ma żadnych składników No. aktywnych, więc ona jest super do używania z innymi ampułkami. Dobra, mów teraz. ty. Ja mam dwa takie widać bardzo podobnie wyglądające serum. Zacznę od tego, bo to jest jedno z Bardzo najbardziej popularne. popularnych serum w Korei. Goodal, jak ono się nazywa? Vita C Dark Spot Care. To jest serum, które jest ok. Ja go używałam dawno temu, ostatnio wróciłam do niego tak z czystej ciekawości. I ono było ok, tylko ono zawiera też bardzo dużo kojących składników. Zawiera też wyciąg właśnie z wąkrotki azjatyckiej, więc ja nie wiem ile tutaj jest tej witaminy C, raczej niedużo, ale na moją skórę działało ok i nie podrażniała mnie ta ampułka. Tutaj co trzeba uważać to, że ona ma olejki eteryczne, ma zapach, więc może Was podrażniać, mnie dużo rzeczy podrażnia, a czasem tak jest, że nawet rzeczy, które wydają się tak na papierze powinny nas podrażniać, to mnie nie podrażniają, a czasem takie, które wyglądają ok na papierze, jak ta ampułka ze Skin 1004 potrafią podrażnić, więc to nigdy nie wiadomo. Czy kupiłabym ją ponownie? Myślę, że na ten czas nie. Ale kiedyś w przyszłości, jak znowu najdzie mnie ochota na wypróbowanie jej ponownie, może tak. Wiecie, to jest kolejne serum z witaminą C w Korei, który po prostu nie ma też informacji, ile ma tej witaminy C. To jest taki jakby wyciąg z jakiś... czekaj. A czy to nie jest z mandaryn? Tak, właśnie. Tak, to jest z zielonej mandarynki. To chyba tej z Jeju. Tak, więc oni robią coś tam, jest cały proces opisany. Generalnie dużo jest tego wyciągu z tej mandarynki, ale to No. działało na mnie ok. Aha. Ale tutaj z kolei Cell Fusion C, jedna z marek, które lubię.
A ta ampułka Toning C Dark Spot Serum to była ampułka, która strasznie mnie podrażniała, okropnie. Nie wiem dlaczego. Tutaj jest... nie wiem ile jest tej witaminy C, ale to też pokazuje, że czasem niekoniecznie chodzi o jakby procent witaminy C, bo może być tego mało, ale to mnie strasznie podrażniało i ja nie chciałam wierzyć w to, że mnie to podrażnia. Miałam cały czas czerwoną skórę, jak gdzieś wychodziłam i tak wyglądało to... Moja skóra wygląda taką zmęczoną i zawsze się zastanawiałam dlaczego. I jak przestałam jej używać, to było lepiej. Ale to aż dziwne, nie? Tak... No, ale to są po prostu, to też pokazuje, że niektóre produkty nie są dla nas. Po prostu i nawet u innych mogą się super sprawdzać, więc nie kupiłabym go znowu. No właśnie. Dobra, no to teraz może ja przejdę, bo mam tutaj Good Sera. Co prawda jest jeszcze tego całkiem sporo, ale... Essential Oil. Ale to nie jest moje pierwsze opakowanie. Jedno już wykończyłam. A pamiętam, kupiłaś sobie 2. Tak, ich 3 nawet. Bo jeszcze przed tobą, jak się poznałam, to miałam jeszcze jedno i potem dokupiłam kolejne. I wiecie co, ja nie byłam jakoś mocno z tego ani zadowolona, ani nie odczuwałam jakichś problemów skórnych, ale chodzi o to, że to jest tak ciężko powiedzieć, czy go lubię, czy nie. Myślę, że jest dużo więcej produktów, które lepiej działają na mnie niż to. Przy najgorszych problemach jednak się to nie sprawdziło, musiałam to wycofać ze swojej. Jednym bardzo dużym minusem, dla którego bym miała się zastanawiać, czy w ogóle chcę to jest zapach. Jest taki bardzo cytrynowy, takiego środka czystości cytrynowego. Tutaj chyba są jakieś olejki eteryczne. Tak, ogólnie to jest olej, esencja olejowa, czyli to ma po prostu nam troszkę siedzieć na tej skórze z ceramidami, więc raczej więcej tego nie kupię, jest dużo więcej produktów ciekawszych, które lepiej mnie ratują, ale mamy jeszcze jedną butelkę, to albo komuś oddam, albo kiedyś będzie czekać na lepszy czas. Właśnie. To teraz prawie przedostatni produkt Cosrx The Six Peptide Skin Booster. To jest produkt, który pojawia się w moich polecajkach, obiecach na maj. I tutaj mam wykończone 30 ml. Mam też duże opakowanie, które akurat teraz nie używam, ale to jest produkt, który kupiłabym ponownie. Mam całe duże opakowanie, więc on jest spoko. Tak, czyli kiedyś jeszcze wrócisz na pewno do niego, nie? Do Tak. dłuższego korzystania, ale... No, jak moja skóra się trochę uspokoi. No właśnie, bo tutaj dużo zależy na uspokojenie, za to właśnie przejdźmy tak płynnie. To tak ja mam będzie. tutaj oczywiście mój PDRN, to jest nowa butelka, bo stara pusta już została wyrzucona z Polski. Wiecie, trzeba dbać o kilogramy w walizce. Ja wróciłam do tego. Jestem bardzo zadowolona, będę do niego wracać. Jeżeli nie znajdę nic lepszego, to prawdopodobnie zostanie ze mną już do końca. Naprawdę bardzo dobry produkt, bardzo dobrze nawilża, bardzo dobrze koi moją skórę właśnie w tych najgorszych momentach, więc wracam. Jedyny minus, który jest wyczuwalny, to jest jednak zapach. No jest, czuć. Czuć i troszkę zostaje na naszej skórze ten zapach, ale to chyba nie jest ogólnie zapach z jakichś tam olejów eterycznych lub coś tam podobnego, tylko sam produkt ma taki specyficzny zapaszek. Teraz czas na maseczki. Tak, największa chyba u Ciebie, jak zawsze, grupa produktów. Tak, a to trzeba przyznać, że ostatni miałam taki okres, gdzie praktycznie nie używałam masek w płachcie, a jak moja bariera i w ogóle potem też miałam problemy z przesuszoną, taką odwodnioną skórą, to zaczęłam ich używać więcej, więc mam ich trochę. Właśnie, ja mam dwie. Jedna jest opakowanie, drugie chyba niestety wyrzuciłam. Miałam tego nie wyrzucać, ale wyrzuciłam. To jest maseczka z Manio, którą ostatnio zakupiłam i naprawdę fajnie nawilżyła, fajnie ukoiła moją twarz. Na drugi dzień po prostu dużo lepiej moja skóra wyglądała. Te zaczerwienienia nie były takie intensywne i w ogóle ogólnie po nocy dobrze moja skóra wygląda, ale po tej maseczce jeszcze lepiej wyglądała. Więc naprawdę byłam z niej zadowolona. Ona ma bardzo taką mleczną formułę, ale nie na tyle, żeby nam ściekała. Ona jest taka właśnie nieprzezroczysta.
nie żelowa. Ja jeszcze powiem o jednej maseczce i potem oddam głos Moniki, może pójdę spać w międzyczasie, bo to trochę potrwa. Ja mam oczywiście moje Dokto i ja jestem naprawdę z niego zadowolona. Water gel i co prawda jednak nie lubię tej podwójnej warstwy tego materiału, w sensie masz jeden materiał, a potem ten plasticzek musisz ściągnąć. No, ale to niestety wynika z tego, że większość tych masek takich żelowych bardziej, no ona by ci się tak po prostu przyczepiło to wszystko, więc no wszystkie mają. No raczej to nie Te jest poliki. taki do końca No, żel, nie to jest jest. taka, to nie jest ani taka klasyczna maska, którą kojarzycie, ale też nie jest do końca żelowa maska, Tak. więc to jest takie pomiędzy. Bardzo ciekawa jest ta maseczka i bardzo fajnie nawilża, więc na pewno będę wracała, to będzie taki kolejny my relief maseczka. Ja też ją bardzo lubię i właśnie kupiłam kiedyś 10, jak moja mama była tutaj, więc trochę ona wzięła i mi też parę zostało, ale w ogóle ja uwielbiam maski z Roundlaba. Tak stwierdziłam, że naprawdę to jest firma, która ma takie z jednej strony basiki, ale z drugiej strony to są takie naprawdę solidne maski, po których nic mi się nigdy nie działo i lubię wszystkie, nie próbowałam tylko jednej, tej Birch Juice, tej brzozowej, z tej serii. A ja mam. Ty masz. No mam. Próbowałaś? Właśnie nie pamiętam, no. Ja jeszcze tej nie próbowałam, ale poza tym wszystkie są naprawdę super i ta właśnie, te dwie zielone i ta, o której wspominam w I moich pomarańczową ulubieńcach. używałaś. Tak. No. I dlatego Roundlab będzie przechodził przez nasze całą pielęgnację za każdym razem, bo to taka marka właśnie, kiedy potrzebujemy ukojenia. Tak. Dobra. Z Lecimy. moich polecajek to ja nie będę mówić o wszystkich maskach, których zużyłam, Była ale historia tak, niekończąca się opowieść, ale tutaj znowu Abib, te Gummy Sheet Mask, tu jest Madecasosite na barierę i Heartleaf kojąca, obie są naprawdę super i to są maski, których trzymamy na skórze troszkę krócej. Bo dzięki tej konsystencji maski, tej właśnie takiej naklejce, wszystko szybciej się wchłania. Więc tutaj z nimi trzeba uważać, żeby nie trzymać więcej niż 10 minut, przynajmniej jeśli idzie o moją skórę, bo możecie mieć troszkę przesuszoną, jak zaczniecie to ściągać, bo to jak będziesz trzymać za długo, to... Ale to jest coś, co bardzo... To jest fajne, że właśnie w krótkim czasie jest bardzo porządny boost. Ja muszę tego nawilżenia. kupić. To Musisz sobie kupić. Madecasosite. Też są kolagenowe. Chyba kolagenowe są teraz przecenione. O, to więc ja chyba sobie zakupię właśnie i też także wypróbujemy, zobaczymy jak będzie działało na moją skórę. I tutaj nowość, którą wypróbowałam, ta była w rankingu Huahe. Kupiłam ją do shortsa i to jest ta Olive Sika Calming Ampule Mask z Freemay, wegańska i ona była naprawdę fajna, bardzo fajna. Spróbowałam tylko raz, więc nie wiem, czy to jest aż taki mój ulubieniec, ale myślę, że spokojnie polecam tą firmę po wypróbowaniu tylko jednej maski, jeśli chodzi o maseczki. Do maseczek? Wrócę, do tych wrócę i tą też sobie kupię. Tutaj to jest maska, do której wracam też bardzo często, Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask. Ona jest trochę niewygodna jak na maskę żelową, ale jej plusem jest cena i działanie też jest naprawdę ok. Wiesz, ja jeszcze jej nie użyłam? No, dałam Ci kiedyś. No, mam, więc muszę to użyć. A to są maski, których prawdopodobnie nigdy nie kupię po raz kolejny. Celimax Noni Ampule Mask. Ta ampułka jest bardzo popularna w Korei, ale maska jest okropna. W sensie jakby nie chodzi o działanie, ale to jest taki żel. Po prostu to jest żel. Maska, w sensie ta konsystencja tej maski to jest taki żel... Spływający? Taki jak masz w takiej ampułce. Jakby Ci po prostu taką ampułkę żelową tutaj wlali i tego się po prostu nie da się tego płachtu wysmarować tym, cały czas to musisz dokładać. Okropne to jest, nie polecam. I kolejna maska, którą może niekoniecznie nie polecam, ale ona jest dość droga. Nambuzin, ta trójka, to serum i wszyscy ją super zachwalają, że o moje pory, moja twarz, ona była naprawdę ok, ale ona jest dość droga, jak na to, że to działanie nie było aż tak... 5000 ona chyba około kosztuje, 5 albo 4, więc nie wiem. Myślę, że spróbowałabym jej kolejny raz, gdybym dorwała ją na przecenie, ale to nie jest jakiś mój priority. Dobrze, teraz kolejny produkt od Moniki. Monika, oddaję Ci głos kolejny raz. Po raz kolejny. Tutaj plasterki na pryszcze Madeca Medipeci z
firmy, która produkuje jedną z najbardziej popularnych maści na wszystko w Korei. Kojarzysz ten Madecasol? To jest jakby z tej samej linii, więc ja lubię te... Ja lubię te plasterki za to, że nie zawierają tych składników aktywnych, bo dużo zawiera właśnie na przykład ten kwas salicylowy. Ja na przykład jestem takim typem, który jak sobie przyklei kwas salicylowy na długo, to moja skóra wygląda gorzej, w sensie ten prysz wygląda gorzej, więc ja szukam raczej takich po prostu, żeby zasłonić tego prysza, żeby go nie macać cały czas. Jak macie tak jak ja, to wiecie o co chodzi, po prostu cały czas chcecie dotykać, wtedy przyklejcie taki plasterek, to trochę pomaga. I właśnie one są dość widoczne na skórze, ale naprawdę okej. Taka okejka, myślę, że jakby były przecenione, to kupiłabym je ponownie. A gdzie go kupujesz? W Olive Youngsu. A, w Olive Youngsu. Aha, dobra, to spoko. Dobra, no to teraz tylko jedne patche mamy, ja nie mam z tym problemu. Na szczęście. Takiego większego. Większego nie mam problemu, mam za to inne. Tak, każdy ma swój Właśnie. problem. Więc przejdźmy do kolejnego produktu. Ja mam tutaj Dr. G Red Blemish Clear Cream. Jest to krem, który kończyłam bardzo długo, ale to dlatego, raczej jeszcze troszkę mam, ale to jest taka drobinka, że jedno wykończę. I na początku nie byłam z niego zadowolona w ogóle, się zastanawiałam, czemu go kupiłam, bo tak jak miał nawilżać, to wydawało mi się, że nic mi z tego nawilżenia nie daje, ale kiedyś to naprawdę żadnego serum nie używałam, niczego po prostu i tylko kremy. Więc jako sam krem na suchą skórę się nie nada. To prawda. I nie nada się, myślę, też jako krem do Polski. Dla suchej skóry. Dla suchej skóry, o, absolutnie. Nie, bo po prostu nie daje nam żadnego boostu nawilżenia, ale za to na koreańskie lato z dodatkowymi produktami, które mają nas nawilżać dodatkowo, to myślę, że nawet na suchą skórę się sprawdza super. Ja Choć nie byłam. tak. No bo to jest naprawdę krem, który ja bym polecała zdecydowanie bardziej osobom z tłustą skórą. I to jest jeden z kremów, które ja uwielbiam. I właśnie ja też mam swój, tylko tak, ja używam i tego, to jest jakaś inna wersja, bo ten się nazywa Red Blemish Clear Cream, a ten się nazywa Red Blemish Cica Soothing Cream. I jaka jest różnica pomiędzy tymi kremami? Nawet na oficjalnej stronie Dr. G ciężko znaleźć. Oba są ok, jeżeli jesteście w Korei albo za granicą, no to raczej ten krem jest częściej widoczny, częściej jest sprzedawany, ale oba są ok dla tłustej skóry, więc ja bym kupiła spokojnie i ten jeszcze raz, i ten. Aha, ja powiem Wam szczerze, że po tym, jak w końcu nauczyłam się z niego korzystać, już wiem mniej więcej jak z niego korzystać, to prawdopodobnie bym kupiła na lato. Jako takie dodatkowe nawilżenie, jak już bym wyszła z moich problemów skórnych, czemu by nie? Jasne. Bo oczywiście po tym dodajemy jeszcze krem przeciwsłoneczny i kolejna wykończona pozycja, chociaż to nie jest, bo to jest nowy, to jest kolejny krem, który zawsze u mnie będzie i on daje mi to nawilżenie, więc pod kremem klasycznym, takim lżejszym używam i tak kremu przeciwsłonecznego, który daje mi dodatkowe nawilżenie i tak jak wspominam, będę go miała zawsze u mnie w szafce na wszelki wypadek, bo on także się nada do innych typów skóry oraz dla dzieci na przykład. Tak, dla całej rodziny. Dla całej rodziny. Ja właśnie też wykończyłam ten krem. I tak, wykończyłam jeden i wykończyłam też już prawie jeszcze jedno opakowanie. A dlaczego? Dlatego, że mój mąż go ze mną używa, bo tak mówię do niego, weź sobie spróbuj tego kremu, jest fantastyczny. No i on jak to taki typowy facet, nie lubię tak mówić, ale to jest takie typowe zachowanie, które nam się kojarzy. No jest okej, ono taki niby nie zachwycony, a cały czas go używa. Właśnie. Więc wykończyliśmy tak właściwie pewnie, nie wiem czy nawet on więcej nie zużył niż ja. Do tego mam też ten krem z Dokto, oba bym kupiła jeszcze raz. I ten Holika, bardzo popularny Soothing Essence w Polsce, aloesowy. Czy kupiłabym go ponownie? Jeżeli myślimy o cenie, to myślę, że tak. Jak chciałabym kupić coś tańszego, albo jako taki krem na lato do ciała też. Bo są troszkę lepsze kremy, moim zdaniem, jeśli idzie o skład. Ale działanie samo jest super.
Ja pamiętam go, że on taki bardzo wodnisty był. To jest dla takiej super tłustej skóry. I już przeszłyśmy przez wszystkie etapy pielęgnacji. Zakończyłyśmy na kremach przeciwsłonecznych, ale żeby tak dopiąć ten cały film i dojść do samego końca, przedstawmy 3 produkty, które na pewno wrócimy i które uwielbiamy i będziemy je kupować ponownie. Tak, ciężkie to jest, więc ja osobiście wybiorę produkty, które kupię ponownie w najbliższym czasie. Tu mam te pady, ten krem z Dr. G, jeden albo drugi i ten krem przeciwsłoneczny z Doktor. A ja za to mam tutaj 3 produkty właśnie pokazane w tym momencie i to jest mój PDRM, ta maseczka, którą będę kupowała w najbliższym czasie oraz ten krem przeciwsłoneczny, który na pewno będzie zawsze u mnie w szafce sobie leżał, kiedy będę go potrzebowała. Taka trójeczka ciekawa. Tak. I tym akcentem kończymy nasz film. To są wszystkie produkty, które wykończyłyśmy. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie Wy wykończyliście z koreańskiej pielęgnacji i które będziecie ponownie zakupywać, a których nie za bardzo. Więc do tego czasu, do kolejnego nowego filmu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału. I widzimy się kolejnym razem. Dziękujemy Pa! Wam bardzo. Pa!